Nie wiem, czy mnie widać, czy też nie. O, ja tutaj powinienem mieć tak. To jest, przepraszam, że tak, ale to ciągle ganiam i ciągle coś, to są te zatory tak zwane, kłopoty. O, ale w ogóle to witam. Chyba już nie było widać wcześniej, ale to trudno, tak się stało. Dzisiaj pierwszy dzień miesiąca, nawet zapalić zapałki nie potrafię. To jest dopiero cyrk. I mnich musi się podpalić. O, już się pali. Także funkcjonuje. Już jest mnich. Także tutaj rytuał zapalenia ognia oczywiście jest. O, tutaj się pali. Zmieniłem troszeczkę kolorystykę. Nie wiem, czy się Państwu podoba, czy też nie. Widać i słychać. No to już fantastycznie. Ja przed chwilą wyszli ode mnie znajomi stąd, tutaj, a nie chcieli, znaczy nie związani zupełnie z astrologią, to najciekawsze, bo gdyby byli związani z astrologią, to bym ich przytrzymał i by było nam bardzo miło, ale zupełnie nie związani. Coś mi się nie podoba tutaj. Teraz spróbuję obniżyć troszeczkę. O, już jest lepiej. No zobaczcie, mały ruch, a już ten obraz jest bardziej statyczny i taki prosty. No dzisiejszy dzień, wiecie jaki dzień? Dla mnie szał, a to spowodowane między innymi Andrzejkami też, ale bardziej tutaj rozmowami z różnymi osobami. Wczoraj miałem bardzo późno w nocy, rozmawiałem. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale te osoby, które są od bardzo dawna, ale to muszą być naprawdę od bardzo dawna. Rozmawiałem z dziewczyną, która dokładnie 18 lat temu zaszła w ciążę we Francji i ma swojego partnera Szwajcara. I ten Szwajcar przyszedł do niej, ponieważ ona miała tam kłopoty, znaczy dokładnie chodziło o cesarkę. I właśnie on jej przyniósł godzinę urodzenia, znaczy tego carskiego cięcia, tej operacji. I ona także mnie poprosiła, ja to zrobiłem. I słuchajcie, on z takim zadowoleniem, co to nie on, że załatwił tą godzinę, że w ogóle ach i och i porozmawia z lekarzami. Ona mówi, ja też mam swojego astrologa i wyjęła z szafki godzinę, którą ja jej podałem. To nie jest godzina, to jest czasookres. To jest mniej więcej około 2 godzin do 3 godzin. W zależności, to nie ma reguł, ale są reguły, do czego pile, tak? Pije do genetyki. Nie można sobie zrobić tak sobie, jak się chce, cesarki, bo potem mamy kłopoty z dziećmi. Dlatego, że dzieci konkretnie szukają swoich rodziców. Wtedy nie dziwcie się, że te dzieci, że macie dziecko z cesarki, a to dziecko nie ma w ogóle kontaktu żadnego psychicznego, albo jest nawet niepodobne do was. Jak może być podobny, jak wy macie na przykład ascendent, przypuśćmy w raku, a wasze dziecko się urodziło. No teraz się zastanawiam, gdzie.
Poczekajcie, no tutaj mam kosmogę. Ojej. Przestraszyłem się, bo mi zegar upadł. No przypuśćmy dobrze, powiedziałem w raku, tak? I dziecko by się urodziło bliźnięta. Ascendent. Na ogół, nie mówię, że to jest na ogół, ale w niektórych sytuacjach to jest niemożliwe, żeby ascendent był, znaczy, jeżeli ktoś ma ascendent w raku i w bliźniętach, następne pokolenie, nie może tak być. Na ogół jest gdzie indziej. Na ogół jest spora różnica. Albo w tym samym miejscu cały czas stoi ascendent, albo na descendencie. Zresztą zróbcie sobie te kosmogramy swoich rodzin i zobaczycie, jak to wygląda. To wcale tak nie wygląda, że to nie jest schemat, to jest taka matryca. Genealogia astrologiczna, geny astrologiczne są wyjątkowo silne i mają ogromny wpływ. No i teraz chodzi o to, że właśnie ona pokazała to, okazało się, trochę mu było głupio, bo no to, że a dla mnie był to ogromny zaszczyt, no bo zmierzyłem się z astrologami szwajcarskimi, a jednak astrologia szwajcarska stoi na, jeżeli chodzi o Europę, to na najwyższym poziomie. Wyższym niż Anglia, niż Francja, czy na przykład nawet Rumunia. Nie wiem, ja rumuńskimi astrologami jestem zachwycony. Zachwycony po prostu ich pomysłami, no takim działaniem. Zresztą u nas jest sporo tej, znaczy ja nie mam tych książek akurat, ale nie wiem, czy pamiętacie taką panią Harley, chyba tak to nazywała się. W takich dużych książeczkach, ona dużo wydawała tego, bo była profesorem na slawistyce w Warszawie i czasami występowała w telewizji. Bardzo dawno, ona zmarła. Jakieś 3 albo może 5 lat temu, ja już nie potrafię liczyć czasu. I właśnie ona reprezentowała właśnie tą rumuńską astrologię, no bo tam się uczyła. Ale także i Zoja, ta, która tutaj w Łodzi rozpoczęła swój, też jest Rumunką. I sporo było, znaczy sporo w pewnym momencie ta rumuńska astrologia przetrwała, no zrobiła swoją dobrą robotę. Nazwijmy to w ten sposób. I teraz właśnie ta znajoma w Paryżu troszeczkę zaskoczyła pana Szwajcara, a w dodatku, co najciekawsze, że były podane te same godziny, ten sam czas. Wiecie, zmierzyć się z astrologiem takim, tej klasy, co Szwajcaria. Ja tak się zastanawiam, czy ja gdzieś tu mam w pobliżu książki, bo na pewno je znacie. No nie znajdę. Przykro mi, ale nie znajdę. Nie widzę tych książek. Tak na hura, że musiałbym dobrze pogrzebać. Chociaż ja nie jestem pewien, czy tam na górze nie ma. Chyba tak. Ale nie będę sięgał, bo bym musiał naprawdę zrobić. Może tutaj coś jest? Nie. Jest to jedna książka o domach, druga książka o charakterach. Pamiętam, 3 książki są właśnie tych szwajcarskich astrologów i są doskonałe. Są doskonałe. W ogóle
Dlaczego Szwajcaria ma, zresztą wiecie, Szwajcaria to jest mekka w pewnym sensie bardzo dziwnych rzeczy. Przecież macie, jeżeli patrzymy z punktu widzenia, Szwajcaria oddała część Tybetowi. Malutką część, ale Tybetańczycy tam są. Szwajcaria jest taką enklawą troszeczkę jakby, powiedzmy, że pewnych zjawisk takich kulturowych, nazwijmy to. I dlatego też ta Szwajcaria, znaczy ta astrologia przetrwała w tej, tak podejrzewam, bo tak szczerze mówiąc, to w polskiej literaturze może jest 5 książek na temat szwajcarskiej astrologii, znaczy w Szwajcarii astrologii. Oni macie 3 kantony, kanton włoski, kanton francuski i kanton niemiecki. I prawdopodobnie, no co tu, niemiecki kanton będzie dążył albo do Austrii, albo będzie dążył do Niemiec. Berlin, największa biblioteka astrologiczna na świecie, bo właściwie jeszcze większa jest na pewno watykańska. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia naszej kultury, bo na świecie możliwe, że jakaś biblioteka może być większa w Indiach. Możliwe, że tak. Nic nie wiemy o tym. Albo na przykład ukrywają dogoni. Mogą ukrywać. Mogą w ogóle nie pokazać Europejczykom. A po co? A po co mają wiedzieć Europejczycy? Potem następnie mogą mieć aborygeni. Mogą mieć astrologię swoją, o której nic nie wiemy i nic nie powiedzą o niej. Dlatego, że a po co? Te stare cywilizacje mogą mieć naprawdę ogromne zasoby wiedzy, gdzieś pochowane, gdzieś stłamszone, gdzieś doprowadzone do takiego stanu, że absolutnie tylko osoba, która jest prowadzona, jakiś tam, przypuśćmy, kapłan czy nie kapłan. I proszę, przecież tak, tutaj Uniwersytet Jagielloński i cały tutaj Wawel jest przesycony astrologią, o której zupełnie nie wiemy. A naprawdę Uniwersytet Jagielloński i Wawel jest przesycony. Ja będę o tym mówił dokładnie, pomału, nie od razu. I co wiemy o tym? Nigdy nie byłem na Wawelu z jakąś wycieczką. Nigdy nie byłem na Wawelu jakoś tak łażąc po tym Wawelu, mając czas. Mimo to, że w Krakowie byłem i tam pracowałem, ale wchodziłem tylko tutaj na ten dziedziniec, tam gdzie jest ten czakra. I to było dla mnie wszystko. Tam posiedziałem z pół godziny albo tam z 15 minut i dawaj szybciutko do pracy, no, po prostu. Ale mam nadzieję, że wreszcie znajdę jakiś czas i mam nadzieję, że no nie mówię, że czakram, wejdę tam do czakramu, bo podejrzewam, że to nie jest takie proste. Niektórzy się chwalą, że tam byli, że oglądali, że tam. To ja dziwię się, że władze Wawelu, zresztą ja mówiłem tutaj o tym czakramie, chyba nawet jest taki film o czakramie, że właściwie powinien być on udostępniony ludziom. I nawet powinny być takie medytacje, jak to się mówi, nocne. Nawet niech one kosztują nawet 200 czy 300 zł. Niektórym to jest potrzebne. Jak chce zapłacić za 300 zł siedzenia w ławce, czy w jakimś takim klatce jakiejś takiej dziwnej, bo tam, żeby nie doszedł, ale żeby miał kontakt wzrokowy i była przestrzeń za kratami jakimiś. Ja nie rozumiem tego, dlaczego tego nie zrobić. Nawet nie można by wpuszczać, przypuśćmy tylko w skarpetach, czy na przykład w odpowiednim odzieniu. No nie ma problemu. Nie ma, znaczy o odpowiednim odzieniu, no, nie w jakimś skafandrze kosmicznym i jeszcze z rurką i gazem jakimś puszczonym, bo to by była już parodia, a takie pomysły też mogą być, no więc zaznaczam, ale tutaj jakaś taka odzież, no przypuśćmy taka
biała, takie skafandry białe są i przypuśćmy, że już chcemy być tacy albo w fartuchach lekarskich, czy jakichś medycznych, ale nie wiem po co by to zmieniło, co by to zrobiło, że co, czakram przestanie działać, czy to. Czakram jest bardzo dziwnym zjawiskiem. Wczorajsze wasze wróżby, tak, wczorajsze czy przedwczorajsze, ja zgubiałem, czy to się robi w Andrzejki, czy to się robi na dzień przed Andrzejkami, nie wiem, zupełnie, nie umiem odpowiedzieć, bo wczoraj z tej wypowiedzi swojej, której pisałem, tworzyłem ją, to sprawdzałem, wychodzi na to, że to przed Andrzejkami. Ja wiem, że zawsze w Andrzejki się robi, ale nieistotne. Teraz tak, ten nów, no jest w Strzelcu, jest, co najbardziej smutne, że jest w Dładzie Ryby. Strzelec i Dłada Ryby, no, to jest kwadratura. Z jednej strony bardzo dobrze, że kwadratura, dlatego że jeżeli jest kwadratura, to ta kwadratura daje nam jakąś taką możliwość naprawy, możliwość trzymania tego w ryzach. I tutaj ten ascendent, ten strzelec, ten ascendent też jest akurat w tym samym miejscu, także trzeba to też brać pod uwagę. I też jest w rybach w tym momencie. Czyli ta siła tego wszystkiego, zaraz zobaczymy sobie to wszystko, jak to wygląda, jak to działa pod względem Polski. Zaraz zobaczymy, czy ta pełnia ma wpływ, zresztą ja w tej chwili będę to robił, bo nie chcę tutaj Państwa pokazywać, bo to jest troszeczkę nudne. Ojejku, tutaj narozrabiałam. Nie wiem po co. No nie wiem dlaczego tak, znaczy nie narozrabiałem, zaraz Państwu powiem. Jeżeli robię coś wcześniej, wprowadzam tam te numerki tutaj, no to potem mam kłopoty, bo muszę je zlikwidować i oszukać. Ja nie pamiętam, z czym robiłem te numerki. Ktoś powie, no nie, no jeżeli robię Jana tam jakimś z Małgosią, nie będę szukał Janów, jeżeli mam 150 Janów, szukał Jana jednego, tak, no więc ja mam kartotekę bardzo rozbudowaną, to jest po prostu czasami nie do wiary, przecież tak w rzeczywistości ja sporo pracuję. Słuchajcie, jak robię wykład, to ja robię około 100 do 200 kosmogramów. No i teraz to wszystko wprowadzam i muszę je mieć. To nie jest tak, że ja sobie mogę pozwolić, że mogę nie mieć. Bo to się robi tak, jak widzicie, kosmogram, potem się robi, przypuśćmy, progresję i tranzyty. No to już macie 3. Macie wydarzenie. Robimy wydarzenie to na daną datę, czy na Polskę, czy na przykład na Stany Zjednoczone, czy jeszcze na jakieś coś, na jakąś osobę. I to wydarzenie potem musimy sprawdzić, potem musimy albo robić wydruki, albo kółka, to w zależności jak nam to pasuje, no ale na ogół no jest tego od groma ciut. Teraz będę szukał w nowiach właśnie dzisiejszego nowi. Akurat chyba mam. Mam, ale nieprawidłowe, ale zaraz go poprawimy. Jest tutaj, jest prawidłowe. Zobaczymy. Tak, jest prawidłowy. No i zaraz zobaczycie. Dobrze, już przejdziemy.
Bach, bam. No i teraz można by się zastanowić, czy ma wpływ na Polskę, czy nie ma. Pomyślcie sobie, czy ten nów ma wpływ na Polskę, czy nie ma. Z punktu widzenia takiej logiki astrologicznej, że na przykład gdyby przyszło mnie omawiać ten nów i by ktoś powiedział, słuchaj, on jest bardzo ważny dla Polski, jak ja. No to już wam mówię z góry, że nie ma większego wpływu. Jedyna rzecz, zaleta, tu mamy ascendent, descendent, medium celi i imum celi jest niedaleko Saturna, Merkurego. I to jest najważniejsza rzecz. To tutaj, ten punkt. I faktycznie ten punkt ma dużo do powiedzenia. Co to jest za punkt? No to jest przede wszystkim, to jest 9. sektor, czyli tak zwanego Strzelca. Sektor Strzelca lub dom Strzelca. I mamy tutaj i Saturna, i Merkurego, no i właśnie tutaj ta oś. Czy ma to wpływ? Ma wpływ, powiedzmy, na naszą etykę, na naszą kulturę, na nasz sposób myślenia, działania, pragnień, takich różnych rzeczy. No więc jeżeli ktoś uważa, że to jest bardzo ważny moment, to oczywiście, że tak, ale czy my teraz jesteśmy w takim układzie filozoficznym? Niektórzy tak. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia politycznego, na pewno tak. Niektórym po prostu przechodzą czarne myśli przez ich umysły. I tutaj by można było powiedzieć, ten Saturn to przede wszystkim opóźnia ten polski Saturn, czyli ta tak zwana mądrość tutaj myśli, tak? Bo tutaj ten Saturn, tutaj ta oś była kiedyś tutaj i musiała się przesuwać w tą stronę, bo przecież ascendent wszystko idzie w tą stronę, więc tutaj zabrała po prostu blisko Saturna, bardzo blisko Merkurego, dlatego ta sytuacja w Polsce teraz będzie rozwiązywana na takich wrażliwych punktach. Co jest wrażliwym punktem? No między innymi walka pomiędzy, przypuśćmy w założeniu, prokuraturą a sądem. To będzie priorytet. I tutaj będą historie rzucały, trzaskały. Pokazuję wam, jak będę prowadził taki dziennik astrologiczny i jeszcze zastanawiam się, jak to prowadzić, bo jest taka sytuacja, że po pierwsze, osoby, które to oglądają, muszą być wyrobione. Wiecie, o co chodzi. Mieć świadomość tego, o czym ja mówię. Ja mówię trudnym językiem. Bezwzględnie, dlatego, że każdy astrolog mówi trudnym. Niektórzy, którzy wchodzą po raz pierwszy na taki przypuśćmy założenie, nazwijmy to seans astrologiczny. Wielka nazwa do małej rzeczy, ale kawiarka się tam ustabilizowała. Myślałem, że ją wyłączyłem. Nie. I teraz używa się pewnych słów, które są kluczami. Słowa klucze dla osób wtajemniczonych, niekoniecznie astrologów, ale przypuśćmy, że powiem, że ten sektor, albo powiem sektor, w tym sektorze pokażę. Mamy Saturna i wszyscy będą tak, stary, ale który to jest ten Saturn? No i zobaczy tego Saturna. Dobrze, w porządku, zobaczcie, co on obejrzy. Obejrzy tego Saturna, nie spojrzy na tego Saturna. Absolutnie nie. Tylko tego zauważy. I teraz powie, w jakim sektorze? Weź szybko zobacz, co to jest w Wikipedii sektor. A to będzie 1, 2, 3. Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli tu mamy 9 sektor. Ja mówię o tym, bo ten mnie nie interesuje, ten jest tranzytujący. Mówimy, co przechodzi, bo mówimy cały czas o tej osi.
ale on tego nie dosłyszy, nie rozumie. I dla kogoś to może być, powiedzmy, że czarna magia, jakaś głupota. Zresztą jak rozpoczynałem swoją karierę astrologiczną i wtedy już byłem po tym kursie rocznym, tak się stało, że spotkałem się z taką osobą, znaczy dokładnie do mamy mojej, przyprowadziłem taką osobę od wizualizacji. O co chodzi w wizualizacji? Wizualizacji takiej medycznej wizualizacji. To jest bardzo cwana historia, bo jest to rodzaj placebo, czyli wchodzicie w stan, powiedzmy, że hipnozy, takiego małego uśpienia, ale świadomego uśpienia. To może być medytacja, to może być kontemplacja. Wyobrażacie sobie w założeniu, ale najprościej, takie robaczki, które chodzą w komputerze, tak, i zjadają jakiegoś robaczka. I bach, tego robaczka nie ma, i potem idzie taką grę. I wchodzicie w tą podświadomość, tą swoją grę i zjadacie jakby swoją chorobę. Jest to troszeczkę brzmi jak głupota straszna, ale usłyszałam o tej dziewczynie. Ta dziewczyna była związana z medycyną. I mnie to zafascynowało. Zafascynowało mnie to i właśnie dlatego ją ściągnąłem do mojej mamy. Ponieważ moja mama miała tam pewne kłopoty ze zdrowiem, więc była świadoma, ale lubiła przede wszystkim takie rozwiązania, powiedzmy, magiczne i była skłonna być. Przypuśćmy, tylko taka była sytuacja, że dokładnie przed samą operacją głowy, znaczy tutaj na mózgu, była u Harrisa. Tak się złożyło, że wtedy był Harris. Chyba pierwszy raz albo drugi raz, ale chyba pierwszy, to jeszcze było, czy to było w Łagiewnikach, czy to było na Sienkiewicza, jak tutaj są łodzianie na przykład, nie pamiętam. To albo było w Łagiewnikach, ale chyba było to w Łagiewnikach, tak mi się wydaje, u Franciszkanów. Ja w 100% Harris złapał moją mamę za głowę, ale momentalnie złapał, a moja mama jeszcze wtedy normalnie funkcjonowała. Autentycznie, nic nie mówiąc, żadne, bo wtedy jeszcze trzeba było powiedzieć tam komuś coś, a moja mama jakoś tak przeszła, zupełnie nie, a Harris ją momentalnie złapał. Słuchajcie, i uważam, że on to zrobił genialnie. I dlatego uważam, że wszyscy bioenergoterapeuci, czy w ogóle te osoby, powinny być przed lekarzem. Dlaczego? Dlatego, że teraz wyobraźcie sobie, jeżeli faktycznie a był to oponiak i ten oponiak został wyjęty z mojej mamy, no powiedzmy, że głowy. Stworzyło to paraliż, wiele rzeczy bardzo niemiłych, ale pomału wracała jakby do normy. Nigdy nie doszła do tej super normy, ale jednak, żywa. Ale żywa. I kiedy byłem tym stowarzyszeniem bioenergoterapeutów, byłem akurat było nas 4, mieliśmy wykłady i 2 bioenergoterapeutów miało przede mną. No i jeden się właśnie wypowiadał na temat właśnie tych operacji, na temat tego wszystkiego. Ja byłem trzeci i nie podjęłem dyskusji z nim, bo nie chciałem, dlatego że był bardzo autorytatywny i miał dosyć duże doświadczenie.
nawet większe niż pan, ręce, które leczą Nowaka. Miał dużo większe. Zupełnie, no i powiedzmy, że większy kaliber. Ja wtedy na tym wykładzie powiedziałem jedną rzecz, że słuchajcie, najpierw wy, a potem lekarz. Bo lekarz, kiedy kroi, to kroi ciało, ale wy możecie oterpić. I wyobraźcie sobie, że ten bioenergoterapeuta wstał i mówi: ma pan rację. Ma pan rację. Dziękuję panu, że pan tutaj przyszedł, że pan w ogóle to powiedział. To jest wielka rzecz. Otorbić. Zaciągnąć błonem. Oddzielić od całego ciała. Mało tego. Teraz niedawno moja koleżanka miała raka piersi. Nie wiedziałam o tym, bo mieszka dokładnie w Anglii. I ten rak piersi się pokazał, no na piersi, ją bardzo uwierał po prostu, biustonosz to wszystko. Ale ona, wiedząc o pewnych rzeczach i prosiła górę, czyli Boga, modliła się, żeby to wyszło z niej. Że jeżeli to jest rak, niech wyjdzie. I dosłownie doszło do tego, że tego raka po prostu wycięto kawałek skóry i po prostu go wyjęto i do widzenia. Nie ma jeszcze tych badań histopatologicznych, czy on jest złośliwy, czy nie, bo to było dokładnie ile? 1,5 miesiąca temu. No więc teraz powinny być lada moment te wyniki, ale zobaczcie, co wolą, co psychiką można zrobić. Więc według mnie placebo, to co wczoraj mówiłem o właśnie możliwości tego dnia i ten dzień jest taki. I teraz cały ten miesiąc jest taki. Więc jeżeli macie takie niemożliwość, tylko taki kłopot, w tej chwili jest to idealny kłopot do zdiagnozowania, zlikwidowania w sposób, przypuśćmy, tak zwany kulturalny, tak? Bez żadnej, jak to się mówi, no tutaj trzeba troszeczkę w pracy swojej włożyć, no ale 3 razy różaniec, no to czy to jest wielka sprawa, czy na przykład jakaś modlitwa, czy jakaś nowenna, czy poświęcić, przypuśćmy 10 razy, czy 10 dni na jakąś nowennę, czy jeszcze coś innego, to w zależności co lubicie i jak chcecie usankcjonować to wasze zwycięstwo, no to przecież żaden koszt. A to jest czas cudów. Ten strzelec jest czasem cudów i go możemy uderzyć zarówno teraz, i teraz na przykład w założeniu, jeżeli jesteście przed urodzinami, nie róbcie tego. Możecie się diagnozować, ale wolałbym, żebyście zrobili to po urodzinie. Jedno. Jeżeli jesteście strzelcami, wolałbym, żebyście to zrobili po urodzinach, znaczy przed urodzinami diagnostykę tak, ale jeżeli chodzi o te wszystkie działania, to wolałbym, żebyście to zrobili w dzień, albo właściwie dzień po. Z tym, że musicie sprawdzić, czy czasami jesteście tego dnia urodzeni. Dlaczego? Dlatego, że istnieje kalendarz przystępny. I wcale nie musicie się urodzić tego dnia. Ostatnio miałem taką sytuację, że do kolegi dzwonię i on mówi: a wiesz, jutro mam urodziny. Ja mówię: masz na pewno jutro? A on mówi: tak. Ja mówię: zaraz sprawdzę, poczekaj. Ja mówię: dzisiaj masz urodziny. Do wszystkiego. A on mówi: dzisiaj? Ja mówię: tak, dzisiaj. A jest wagą. No więc jako waga miał w tym roku, bo to zależy od rocznika. Po prostu które roczniki. Słuchajcie, ja teraz nie będę robił tego, bo no nie chcę to na wizji robić, bo to jest nudne, ale w przyszłości mam nadzieję, że któryś z asystentów albo asystentka jakaś usiądzie i posprawdza, które lata są, kiedy mają, znaczy codziennie posprawdzamy, które dni, które lata mają, w których, że 13 to nie jest 13, tylko tak jak dzisiaj pierwszy to jest 30, albo drugi dzisiaj jest. Także w roku tym i tym, którzy się urodzili, to był drugi, ten w roku takim i takim,
To jest. Ta data dzisiaj obchodzi urodziny. Możliwe, że coś takiego zrobimy, albo zrobimy jakieś takie kalendarium, które będzie tutaj na monitorze będzie widać. Także sobie będziecie, albo możliwe, że nawet się zrobi tak, że będziecie mogli sobie wydrukować, co by było najpiękniejszą rzeczą dla mnie. Wszystko przed nami, pomysły same przychodzą, ale trzeba je zrealizować, a to musi zrobić informatyk, no trudno. Byście mogli sobie ściągnąć takie coś, mieć taką datę. Ja tam widziałem taki wpis, ale nie miałem czasu go przeczytać, nawet go tak, no bo miałem parę minut dokładnie. Tak, ale to jeszcze nie rozmawiamy ani o Oliwie. Jeżeli masz w 9 sektorze Słońce, to tak, to znaczy, że to jest to masz dużo ze Strzelca. Nawet jeżeli tam nie masz Strzelca, to przypuśćmy, że tak jak ten Saturn tutaj, ojejku, tak, tutaj jest i przypuśćmy, że tu masz Słońce, a tu może być i nawet Baran, to będziesz strzelcowaty. Będzie miał wpływ Strzelec na ciebie, bo wtedy tak tu wypada, to wypada po prostu z brutalnego trygonu. To wypada z brutalnego trygonu. Ale no trygon tak, czy Baran, Lew, Strzelec. A w tym wypadku, jak tu jest koniunkcja, i tu jest koniunkcja właściwie pomiędzy 4 sektorem a 5, to raczej tą koniunkcję tylko Słońca, czyli ten nów, traktujemy, że jest 5. W dodatku tu jest Merkury i lepiej przenieść do 5 niż pozostawić. Teraz pytanie, czy to jest 5, czy to nie jest 5? To jest wielki problem, dlatego że tak, kiedy mamy Placidusa, tak my pracujemy, ja pracuję na Placidusie, ale możemy tutaj wprowadzić Kocha, Porfiliusza, czy kolegę Krusińskiego, czy czy równikowy, czy tam jeszcze jakiś tych sposobów liczenia domów, nie pamiętam ile jest, ale chyba ze 20. Każdy ma jakiś wpływ. I teraz jeżeli czytacie o sektorach czy o domach, no to przede wszystkim przeczytajcie według jakich zasad, że Placidusa, tak ja na przykład pracuję, czy profesor Leszek Weres, czy Leon Zawadzki, na ogół pracujemy w Placidusie. Z kolei, jeżeli patrzymy na pana hrabiego Wrońskiego, on już mówi o Kochu. I to jest zupełnie. I teraz nie wiem, jak działa tutaj ta sytuacja, jak działa w ogóle tutaj ta przestrzeń u pana Kocha. I teraz nie wiem, jak dalece oddalone jest od pana Placidusa. Teraz, jeżeli planeta znajduje się na 4 czy 5 stopni przed osią, czy przed znakiem, możemy już traktować ją w nowym znaku. Zależy jeszcze jak. Ale na przykład jak Księżyc, czy Słońce. Jeżeli jest na 4 stopnie przed, lepiej już potraktować, że jest w następnym znaku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ona za chwilę tam wejdzie. Za 2 dni, za 3 dni, za 4 dni. I mniejsza pomyłka w interpretacji jest, jeżeli ją potraktujecie w tym 5 domu, jak w 4. Bo ona w 4 będzie tylko chwilę. Czy ona będzie emanować pomiędzy tym? Musicie zawsze mieszać jeden dom z drugim. To znaczy 4 dom z 5 domem. Czyli jest przewaga 5 domu, ale 4 ma wpływ. Bo kiedy byśmy byli wcześniej na 10, czy na samym początku, na przykład przypuśćmy 4 domu, to oczywiście, że 4. Czy bywa tak, że są mieszanki domów? Na ogół nie. Znaku może być. Bo jeżeli teraz mamy tranzyt i tranzyt obejmuje na przykład 3 domy, ten dany tranzyt 3 domy
i akurat idealnie po środku w ten tak zwany pusty, jeżeli mamy teraz 3 i mamy tak zwany pusty dom, tak? No bo akurat ta planeta i ona obejmuje jakby dom jest na 3 znakach. Nie wiem, czy się rozumiemy. Akurat nie mam tutaj jakoś tak, żeby... Akurat nie ma tutaj takiego czegoś. Czy jest? Jest. Jest. Jeszcze nie ma, zaraz. Bo tu mam, tylko muszę to inaczej zrobić. Zaraz, dobrze, mam. Zwróćcie uwagę tu. Tutaj zaczyna się dom, tak? Tu, w wodniku. Mamy całe ryby i potem mamy tutaj jeszcze kawałek barana. I to miejsce jest, nazwijmy, puste. I tutaj się znajduje planeta. Tak, planety się znajduje. To czy liczymy od wodnika, czy liczymy od ryb? Nie, liczymy od wodnika. Ta planeta jest, jak czytamy w książkach, czy czytamy w czymś, to powinniśmy czytać właśnie w wodniku, a nie w rybach. Lepiej jest przeczytać w wodniku i zobaczyć, co będzie, co przeczytamy w rybach i z tendencjami, ponieważ ten wodnik ma większy wpływ na ten sektor niż na przykład same ryby. Same ryby mają nikły, to więcej baran ma do powiedzenia, czyli mamy wodnika i barana. No właśnie to jest to, czego przypuśćmy, ja wielokrotnie spotkałem się z astrologami, którzy się uczyli, jak to się mówi, na samemu. No i krótko mówiąc, no troszeczkę słuchałem ich i w interpretacji, jak robicie interpretację, to zwróćcie na sobie uwagę, czy tak jest, czy tak nie jest. Bo to jest najlepiej na sobie, ale jeżeli się uczę, to trzeba uczyć prawidłowo. Teraz, czy to można wytłumaczyć? No nie można pisemnie wytłumaczyć, że co? Słuchajcie, ile tam 2 stopnie czy pół stopnia wejdzie mi dom, a w Placidusie będzie zupełnie gdzie indziej. Zupełnie inaczej będzie on wyglądać i zupełnie inaczej będzie on tutaj reprezentować. Także w tym momencie zaczynamy zupełnie inaczej funkcjonować w tej przestrzeni. Także musimy brać pod uwagę na przykład takie działania, a nie jakieś inne. I to jest właśnie najważniejsze w astrologii. Że w astrologii to wszystko, właśnie to jest to, czego nie może pojąć jedna rzecz. Ta AI i ta sztuczna inteligencja i informatyka, ponieważ już od przynajmniej 30 lat próbuje się astrologię wcisnąć do informatyki, nie udaje się. Nie udaje się, nie ma takiej możliwości. Dlatego, że ja dzisiaj oglądałem taki film z profesorem ze Stanów Zjednoczonych, który mówił dokładnie o fizyce kwantowej i neuronach. I że jeżeli zbudujemy DNA i selekcjonujemy ten najmniejszy odcinek i ten odcinek będziemy brać od człowieka i przypuśćmy od muchy, to one będą identyczne, nieodróżnione. Więc jeżeli bierzemy komórki z mózgu muchy i człowieka, są identyczne. Jeżeli teraz replikujemy je przypuśćmy do 12, to będzie identyczne z tą muchą. Nadal. Dopiero przez to, że człowiek ma 3 razy większy mózg, na przykład od goryla, to człowiek ma tą abstrakcję myślenia.
możemy coś stworzyć. I stworzyliśmy, przypuśćmy, siekierkę, czy kamień zakończony jakąś rączką i ten toporek, tak, czy tam maczuga, obojętnie co, ale stworzyliśmy. Kiedy byśmy dołożyli tę ilość tych neuronów do małpy i powiększyli jej ten mózg, możliwe, że ta małpa by zaczęła też budować właśnie te maszyny, mechanizmy. Ja z nim się całkowicie zgadzam, pod jednym względem nie. Jakim nie? Dlaczego ptaki uczą się otwierania kapsli, na przykład tam jakieś tam kawki czy nie kawki, i wszystkie kawki w okolicy, a są takie doświadczenia z Anglii, że wszystkie kawki nagle się nauczyły otwierać ten typ butelki. Pepsi na przykład otwiera sobie kapsel i wszystkie kawki. To znaczy, co one rozmawiają, czy przesyłają falami mózgowymi. Teraz w pewnym sensie nie zgadzam się jeszcze z kilkoma rzeczami, a najbardziej z tym, że my, znaczy inaczej, nasza cywilizacja, w naszej pamięci, żeśmy zrobili jedną rzecz. Jedną z najważniejszych rzeczy, która właściwie nas obniżyła nasz poziom intelektualny. Czy wyjście z ziemi Egiptu i pójście przez 40 lat na, wiecie, do Ziemi Świętej. I my taką mamy tendencję, bo mówimy o chrześcijaństwie, o niszczeniu, że chrześcijaństwo. Nie, musimy brać wcześniej. Dlatego, że chrześcijaństwo wyrosło z tej Ziemi Świętej. I tutaj trzeba od wyjścia z Egiptu. Odlanie cielca, odlanie tego wszystkiego. Teraz popatrzcie sobie, jak Egipt wówczas, w jakiej był formie. Popatrzmy sobie tylko przepraszam, chciałem powiedzieć głupią astrologię, ale na wiedzę astrologiczną. Przecież większość jej była w Aleksandrii. Aleksandria spłonęła, czyli ta wiedza została rozparcelowana po świecie, ta wiedza. Między innymi Arabowie przejęli część. Może jeszcze tam ktoś, jeszcze nie wiem, nieważne. Ale w Egipcie ta wiedza była ogromna. Egipt, faktem, 40 000 lat istniał, czy więcej? Czy 20 000, czy 11 000, czy nawet 6 000 lat? My od narodzenia Chrystusa jesteśmy tylko 2000 lat. A oni istnieli tyle i mieli i cały czas funkcjonowali, budowali te piramidy, to liczymy jeszcze daleko nam do takiej technologii. Czy oni byli na wyższym poziomie, czy my byliśmy, czy te neurony, czy były one wykorzystane, czy nie, czy ich myślą można było przesuwać te bloki, czy jeszcze inne były sposoby, bo nie wiem. Więc dla mnie ta technologia i nanotechnologia, a dzisiaj wiemy, że nanotechnologia była, bo wiemy po tych kielichach, które, wiecie, nalewacie wina, czy patrzycie, one mają inny kolor, po nalaniu wina ma inny kolor. I pod wpływem światła, załamania światła, i to są nanotechniki, które dzisiaj dopiero odkrywamy. Czyli nanotechnologie dopiero teraz są znane, popatrzcie, a wtedy były znane. I rzemieślnicy, na przykład chociażby tam greccy, czy nie greccy, czy kreteńscy, czy jeszcze jacyś znali. Jeszcze nie wszystko wiemy. Pierścień Atlantu, który nosiłem kiedyś na palcu, który miał mnie chronić, czy on chronił, nie wiem, nie jestem pewien, ale zdarzenia, które się działy wokół mnie, były bardzo interesujące. Przestałem go nosić, dlatego że stwierdziłem, że może mnie pociągnąć nie w tą stronę, którą ja bym chciał. Zdjąłem go. Ale moi koledzy, niektórzy sobie zażyczyli srebrne, inni złote, i z tymi złotymi spotkałem się z tymi osobami, którzy nosili te złote pierścienie Atlantu. Oni byli na bardzo wysokich stanowiskach.
Mnie to nie interesuje akurat. Prezesem, byłem prezesem tam jakiegoś, ale mnie to nie bawi. To nie jest to jakby moje. Chcę, żeby do mnie mówiono panie prezesie. Nie, nie, nie. Wolę właściciel, albo wolę panie Ryszardzie, albo nawet już sobie pozwalam na to mistrzu. To już lepiej to wygląda niż na przykład tam panie prezesie. No nie, jakoś tak nie pasuje mi. Nie jest to jakby w mojej. I teraz się zastanawiam, czy na przykład, a jeżeli patrzymy na stare kultury, na kulturę aborygenów, czy kultury, ja znam aborygenów. Aborygeni potrafią się przesuwać w czasie. Do aborygenów z tej Świętej Góry, jak wyślecie kamień, właśnie to jest dla mnie zastanawiające. Ja muszę kiedyś napisać do przyjaciółki do Australii albo zadzwonić tam do niej, jakoś się skontaktować, bo kiedyś mieliśmy kontakt. Dzisiaj nie mam Skype'a, dlatego że zlikwidowałem, bo bardzo mnie obciążał komputer i w dodatku nie wiem, no nie mam, a muszę uruchomić, bo przecież w tej chwili będę musiał uruchomić to wszystko w jakiś sposób. I teraz patrząc się na to wszystko, że jest ta możliwość. Jak czy oglądaliście tutaj Moldera, to Molder w tej swoim tam tym kipi, co był tam na tych potach i przyjechano tym piórkiem delikatnie koło trzeciego oka, on się odsunął. I kształcenie trzeciego oka jest możliwe i dzisiaj są szkoły, które uczą niewidomych widzieć. I oni widzą po tych szkołach w inny sposób, przypuśćmy jakąś energią elektromagnetyczną, zresztą nie chcę się wypowiadać w jaki sposób, ale jednak widzą. Ten przedni płat mózgu jest aktywny, tylko został przez tą cywilizację, może współczesną, unieszkodliwiony, tak chociażby szyszynka. Została zniszczona, powiedzmy, i to chociażby przez fluor, i zwapniana, ją można odwapnić i są ćwiczenia na to, i są pewne specyfiki. I faktycznie, że pewne części, przypuśćmy współczesna medycyna już wie i współczesna nauka. A co było, jeżeli był ten Egipt i wiedział 6 razy więcej? Albo 7 razy więcej, czy umiał uaktywnić umysł, to co dzisiaj potrafią uaktywnić buddyści. I faktycznie w buddyzmie przez medytację możemy doprowadzić do naprawdę bardzo dziwnych efektów. Takim efektem był chociażby znikanie tego lamy, kiedy lajką, aparatem, jeszcze na błony, na klisze, tak? Na klisze robiono, fotograficzną zrobiono, a on jest zrównany z tapetą, bo nie chciał, żeby się sfotografował, czyli zrobiono go w momencie, kiedy on znikał. Czyli z czym rozmawiali Niemcy? Czy Niemcy rozmawiali z elektroniką na wysokim poziomie, z jakąś wizją kwantową, czy rozmawiali z prawdziwym człowiekiem? W którym momencie go złapano? Czy to był telewizor kwantowy, mieli buddyści i tam siedział sobie lama i jak sfotografowali, to go klisza stwierdziła, że tam nie ma żadnego człowieka, bo był hologram na przykład w założeniu. To dzisiaj sobie możemy tak rozmawiać, ale co było? Czy w jakiej kulturze my byliśmy? Mało tego, powiem Państwu, że był pacjent moich rodziców, który był w Indiach w tamtych czasach i coś się stało, chorował, był w klasztorze. Mało, że był w tym klasztorze, to opowiadał o tym, że jemu pokazano dom, jego dom. Chodząc po jakimś pomieszczeniu, otwierając okno. I on widział Polskę, widział to, co chciał zobaczyć, to zobaczył. Mają jakieś sposoby.
Mało tego, kiedy on przyjechał skąd go, moja mama wtedy była pedodontką i przyszedł tutaj właśnie nawet tutaj do tego przedszkola, niedaleko stąd. I moja mama, znaczy dziecko bardzo płakało i bało się do wyrwania ząbka. Bało się, a on mówi, pani doktor, mogę? Mówi, proszę. Widziałem to jako młody chłopak, miałem wtedy gdzieś 7 lat, między 7 a 8. Masując odpowiednio, wyszedł ten ząb. Autentycznie wyszedł. Kiedy moja mama zaczęła to opowiadać mojemu ojcu, a mój ojciec był patologiem i znał całą anatomię, bo jej uczył, powiedział, że to jest szarlatan, nigdy go w życiu do domu nie wpuszczał. A to było mojego ojca kolega, jeszcze chyba z gimnazjum, jeżeli się nie mylę. Inżynier. Umiał takie rzeczy robić. Dzięki temu buddyzmowi. Ci buddyści go nauczyli pewnych ruchów, pewnej medytacji. Ja widziałem po prostu, jak ten ząbek wychodził. Mało tego, jeszcze później moja mama poprosiła, bo taka znajoma miała torbiel dokładnie. To była chyba 6 ząb. I on masując w odpowiedni sposób, moja mama, ona po prostu jakby wypluła ten ząb z tą torbielą całą. Moja mama już do tego nie powiedziała tego ojcu, bo by był skandal na całą. Ale jednak takie możliwości są. Też to widziałem. Znaczy widziałem, jak widziałem. Po prostu masowo, tam było za dużo ludzi, a on była pomoc dentystyczna i moja mama, więc za dużo. Ja byłem tylko w gabinecie. No więc widziałem takie rzeczy. Znaczy byłem uczestnikiem takiego, nie mogę powiedzieć, że to widziałem, ale widziałem ten ząb z tą taką torebką ropną, oczywiście to tak. Bo moja mama zachowała ten ząb znaczy ząb, to był skrawek, ale założenie. Ale faktem takie rzeczy. Więc są pewne metody, które są przypuśćmy od 1000 lat, a są niezakwalifikowane do współczesnej medycyny, a jednak istnieją w tamtych kulturach, które no my po prostu jako, przypuśćmy, cywilizacja europejska, czy ta cywilizacja, która wyszła z ziemi Egiptu, bo ktoś powie, ale wie pan, oszalał pan. Zaraz, oni wyszli, założyli i potem Chrystus był kontynuacją. Jeżeli nie, no to w takim razie gdzie człowieku jesteś? Trzeba brać pod tym względem. My mamy 10 przykazań, plus jeszcze te 2, które przyniósł Chrystus. Więc korzystamy z tych doświadczeń. A ten dekalog jest właśnie z tamtego czasu. Więc musimy brać to pod tym względem. Nie kiedy tworzymy rzymską kulturę czy grecką kulturę. Nie, od tego momentu historycznie powinniśmy traktować o zniszczeniu pewnej świadomości. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy też nie, ale ja uważam, że tak. Możliwe, że jeszcze wcześniej było coś, o czym na przykład nie wiemy, że w Egipcie był jakiś bunt, tak jak we Faraonie, tak? Faraon jest świetnie opisany. I to zaćmienie, tak, słońca zbudowało to, że to państwo runęło. Ale to państwo, zobaczcie, ile tysięcy lat ono istniało. Przecież na Sfinksie mamy ślady wody. Na piramidach nie ma śladów wody, ale na Sfinksie są. No więc jak dalece trzeba pociągnąć całą historię, całą tą przestrzeń, jaka jest ogromna. I teraz patrząc się na tego strzelca, a strzelec jest wiedzą, filozofią, musimy przyjąć każdą
filozofię i ocenić z tego punktu widzenia, dlatego że po pierwsze, teraz już jesteśmy tylko w tej fazie, przypuśćmy, Strzelca, ale Strzelec ma dosyć niedaleko do pewnej rzeczy, która mnie bardzo tutaj, powiedzmy, że niepokoi. Nie można tak powiedzieć, bo gdyby mnie niepokoiła, to by było bardzo niebezpieczne, ale tutaj do pewnej rzeczy, która tutaj jest, czyli zaraz wam pokażę, kiedy Saturn, ten tranzytujący tutaj, dojdzie do tego Saturna Polski. I my mając ten czas, a możemy to sobie sprawdzić zaraz, tutaj zrobimy sobie, dobrze, miesiąc, nie, tydzień, tygodniem i zobaczcie, że to wcale nie jest tak szalenie odległe. O rany, kiedy on jest? Zaraz zobaczymy. Lepiej będzie na aspektach i przejdziemy sobie Saturn. O, tu mamy już 3 stopnie i tutaj 2, 0 jest. Widzicie, tutaj mamy Saturna i tu mamy Saturna i tu mamy koniunkcję 0 stopni. Nie wiem, czy widzicie, ale już musicie brać na wiarę, jak ci, co nie widzą. To mamy dokładnie 11 maj 2025. 11 maj 2025 rozlicza czas. Mamy ten czas. Do tego czasu musimy zrobić to, co jest najważniejsze. Bo po tym czasie będzie nowy czas i będzie on budował na 30 parę lat. Chcecie dowiedzieć się dobrze, ok, bo niektórzy powiedzą, a tam gada brednie. Dobra, w porządku. Tylko zrobimy tutaj już nie tygodniem, a rokiem. I zobaczcie, teraz ja będę szedł tym Saturnem. Widzicie? Saturn przeskoczył tu. Saturn jest tu, Saturn jest tu. Ja pójdę szybciej, bo szkoda mi czasu. I Saturn, żeby się znalazł na Saturnie, przebieg. Wstyd, że przebiegłeś. Dobrze, jesteś. Zaraz zobaczymy, czy jest koniunkcja. Saturn. Tu jest Saturn, nie jest koniunkcja. Dobrze, zaraz zobaczymy, czy my mamy iść do przodu, czy mamy iść do tyłu. Dobrze, mamy koniunkcję. Mamy koniunkcję, tak, tutaj jest 0, to przechodzimy. Słuchajcie, to jest 2055 rok. 2055 rok. To sobie policzcie, ile to lat. Naprawdę kawał czasu. I do tego czasu, do tego 2005, od tego maja, zaczynamy nowy czas. Możemy przez ten okres budować naprawdę piękną Polskę. Naprawdę przepiękną Polskę, to wam każdy astrolog powie. Jeżeli nie, to dajcie mi go, to wyjdę na ring z nim. Zniszczę go. Jak on o tym nie wie, że można na tym zbudować wszystko, co się da. Jeżeli on w to mówi, że nie, no to w takim razie to jest, przepraszam, ale najgorsza menda, jaka może być astrologiczna. Niedouczony tłuk. Przeczytajcie sobie, co robi Saturn. Saturn jest faktycznie opóźnieniem, tym, ale na Saturnie to jest wyzwolenie. To jest niesamowite wyzwolenie jeszcze na Słońcu. Oczywiście, że lepiej kiedy przechodzi przez Słońce, oczywiście, że tak, bo ma mniejsze skutki, ale kiedy Saturnem, to jest nowa siła, nowa energia. Chcecie zobaczyć, kiedy był, bo to jest ciekawe, kiedy był. Zaraz zobaczymy, kiedy był. Teraz zrobimy sobie w tył. To zaraz powiecie, no tak, ale wie pan, to, tamto, bo to komu się chce, komu się nie chce. Dobra, wiem, znam te narzekania. Już wam pokazuję. Jedziemy sobie Saturnem
Nie wiem, czy widzicie tego Saturna. Saturn jest dokładnie tutaj na dole. O, tu jest Saturn, bo już sobie poruszamy i wracamy sobie. Chodź, nie wstydź. Ojejku, gdzieś ty poleciał. Nie wstydź się. Chodź. Oj, nie w tą stronę. Też nie w tą stronę. Zaraz. Jak to? Co jest? No bo retrograduje, tak? No popatrz, co on robi za numery? Retrograduje mi sam. Ojejku, dobrze. Patrz, jaki wstrętny. No wtedy musiał wojować w tamtych latach. Dobra, mamy. Zaraz zobaczymy. Saturn. Mamy 0. Idealnie. Sobie zapiszcie albo powtórzcie film. Co za problem. To jest 96 rok. 1996. Możecie zobaczyć. Wtedy popełniliśmy bardzo poważne błędy. Nie wiem, co to był za rok. To już wy wiecie. Ja się nie chcę szukać to w Wikipedii. Po co? To tylko mi właśnie potrzebny jest ten historyk, który będzie kadził, a nie ja. Bo jak ja będę kadził, to jest to po co? Nie chcę. Ja nie wiem, co było w 96 roku. Możecie napisać, żeby tam inni wiedzieli, jak macie tam możliwości jakieś. Co było w 96 roku. Więc tak to wygląda. No. I ten 96 możemy przenieść na ten rok teraźniejszy. Oczywiście, że zrobię o tym film, oczywiście, że przejrzę, że zrobię to, ale słuchajcie, no, widzicie, jakie wydarzenia są jakieś bardzo ciekawe, a na tym trzeba usiąść. Na tym trzeba usiąść i przynajmniej 2-3 godziny posiedzieć. 2-3 godziny posiedzieć to jest tylko koncepcja, a potem realizacja, a potem jeszcze film. To spokojnie tam gdzieś, no delikatnie mówiąc, 3 dni pracy. A po cholerę 3 dni siedzieć na taką głupotą, jak tutaj wam zrobiłem, już macie wszystko. Nie wiem, tutaj jakaś dziewczyna napisała, że poszła w tym kierunku, którym ja doradziłem. Nie wiem, w jakim kierunku poszłaś. Mam nadzieję, że nie na jakąś szkołę artystyczną, bo współczuję. O, też tutaj mam właśnie z kimś. Możliwe, ale przepraszam, nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć kosmogram. Ja pamiętam kosmogramy, nie pamiętam rozmów, rzadko kiedy, wiesz, a w dodatku jestem dzisiaj wyjątkowo zmęczony, bo bardzo wcześnie rano wstałem, bo wstałem przed 7 i musiałem wykonać pewne czynności, które więc bardzo lubię. Czy pobiec w pewne miejsce i tam przygotować, a potem miałem tutaj u siebie psa, nawet nie chciało mi się tą moją czarną harcicę i musiałem jej troszeczkę popilnować. Ona tutaj znaczy ona jest przemilutka, ale absorbuje czas. Potem przyszli znajomi i to potem przyszła córa, no i dosłownie na 10 minut wszyscy zginęli, dosłownie, dlatego ja tak troszeczkę się spóźniłem i tak szczerze mówiąc jestem lekko wykończony. Także teraz wróćmy do tego nowiu. Ten nów niby nie ma znaczenia wielkiego w tym kosmogramie polskim, ale jednak jakieś takie dziwne działania. On tak troszeczkę jakby pokazuje, zastanówcie się, zróbcie, bo ten Saturn teraz on będzie rozliczał z tego właśnie od tego 96 roku. Te wszystkie kredyty, te wszystkie dziwne rzeczy, te wszystkie niedopowiedzenia, te wszystkie głupoty, które zostały popełnione. Przede wszystkim, co tu ukrywać w filozofii. To znaczy w systemie rządzenia, w systemie płacenia, w systemie szkolnictwa, we wszystkich systemach, dlatego też tutaj
jeżeli się rozegra, przecież ten Saturn jest na polskim Saturnie, ja jestem ciekaw, trzeba by zobaczyć na przykład jak to będzie, więc mamy szansę, wiecie co, nawet warto by było jeszcze raz pojechać, dobrze, zrobimy to, żeby pojechać jeszcze bardziej w tył. Jeszcze bardziej w tył pojechać, zobaczyć, które to były lata. Bo naprawdę mnie to interesuje. Jeszcze jedna rzecz. To jest wszystko fajnie, ale musi być jeszcze przyjemniej. Zaraz, gdzie jesteś? A, tu jesteś, dobra. I teraz jedziemy do tyłu, tak? O, mamy. Mamy tydzień. O, zaraz zobaczymy, czy jest. Aspekt jest. Jest. Nie wiem, czy widzicie. I zaraz wam powiem datę. To jest 67 rok. Nie pamiętam, co było w 67 roku. I trzeba by pojechać tym 67. Można by tak, i trzeba by tak, więc mamy ten rok i ten 67 rok. Więc mamy już dwa. Nie wiem, czy chcecie. Nie wiem, czy... Dobra, pojedziemy jeszcze dalej. Dobrze, pojedziemy sobie jeszcze dalej, już żeby było takie kompendium wiedzy, bo 3 razy to już się nie możemy mylić, tak? Jeżeli mamy 3 razy te lata. Dobrze, chodź. Jedziemy Saturnem. Już. No hop. No już jesteśmy bardzo blisko. Ja bardzo lubię pracować w ten sposób. Wiecie, bo to jest naprawdę praca miesiąc, tydzień. O, jesteśmy. Jesteśmy chyba za mocno. O, teraz będzie dobrze, zaraz zobaczymy. No oczywiście, że Saturna mamy zerowego, więc już patrzymy, co to za rok i mamy 37. Nie pamiętam, co było w 37 roku. Więc mamy ten rok, który przypomina nam rok, o którym przypomina nam pan Kaczyński. On za czasów Piłsudskiego, za czasów sanacji, więc mamy tutaj. Możemy spojrzeć, co było, co wtedy i co możemy zrobić. Więc proste. Saturn jest nauczycielem, Saturn jest przepchnięciem do nowego życia. Jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, to najlepiej na Saturnie. Oczywiście Pluton jeszcze silniejszy jest, ale z Plutonem nie ma żartów, a Saturn jest kwestią finansową, kwestią taką moralną. Saturn jest koziorożcem. Koziorożec to wiecie, no, koziorożec jest źle widziany w życiu publicznym. Bo to się kojarzy z szatanem, z tym, tamtym. A koziorożec jest właściwie czasem i czasem, upływającym czasem. Czyli z popiołu powstałeś, w popiół się obrócisz. Czyli jest bardzo podobny do Feniksa. No ale Feniksem jest Pluton, a tu jest Saturn. I Saturn jest kosą. A co zrobicie bez kosy? Zbierzecie zboże? Tam dziadek, który pokazany jest chudy, stary taki, ale trzyma kosę i go kojarzymy ze śmiercią. Nie, z chłodem. To jest najchłodniejszy moment w naszej tutaj strefie. To jest zima. My musimy przechować, przekonserwować, być w tej jaskini naszej. Przemyśleć, żeby nie wyglądać jak ten starzec. To jest naprawdę wspaniały okres.
Jeżeli patrzymy na kozę czy na kozicę, to kozice są na szczycie. Zresztą z kozicami będziemy rozmawiać wtedy, kiedy przejdzie strzelec. Teraz strzelcu możemy tylko filozofować, pokazywać drogę, pokazywać wiedzę, pokazywać naukę, pokazywać wszystko, co jest. Już teraz tym bardziej, kiedy mamy już nów. Kiedy w nowie już jesteśmy, możemy być. Także tak to wygląda. Także macie tutaj dom. Ja, słuchajcie, ponieważ ja już jestem lekko zmęczony, naprawdę już mam dosyć dzisiejszego dnia i zostawiam was z tymi przemyśleniami. Ciekaw jestem, jak to wygląda tutaj w tej kolorystyce. Troszeczkę dla mnie za jasno, ale ja jestem na biało ubrany. Specjalnie zostawiłem tutaj krawat, dołożyłem taki właśnie niebieski z czarnymi paseczkami. Ja go bardzo lubię, bo to jest taki bardzo miły krawacik. Jesteśmy w nowym i kończymy ten okres. Wchodzimy właśnie w ten już nowy rok, ten kalendarzowy. Musimy się przygotować, ale także wchodzimy w ten czas saturniczy. Ten czas saturniczy, żebyśmy go tylko nie zmarnowali. Jeżeli go zmarnujemy, może być, przypuśćmy, że bardzo nieprzyjemnie. Po co? Zobaczcie, widzieliście, ile to lat jest. Naprawdę szkoda tego czasu. Każda chwila się liczy, każda chwila jest radością, ale wtedy, kiedy wiemy, że mamy nadzieję. To, co nam szykują i to, co my nie zrobimy, to musimy to przekuć w nadzieję. I w każdej beznadziejności jest ten maleńki element nadziei. Tylko kiedy zaczyna rosnąć ten maleńki, ta beznadziejność zaczyna walczyć z tą nadzieją. I trzeba po prostu wyrzucić, bo to jest chwila, to jest moment w historii świata. To, co się w tej chwili dzieje. Europa zawsze była na końcu świata gdzieś. Nie jesteśmy kropkiem świata. Nie. To tylko nam się wydaje. Były większe cywilizacje. Chociażby Zulusi, Zuluczaka, nie wiem, czy pamiętacie, jak ten człowiek podbił. Dżingis Khan podbił. No i co, na ile podbił? Ile to wielkie państwo Dżingis Khana było? Podbił Chiny. Zbudował Rosję, Moskwę. Czyli to jest jego wyczyn. Ale z nami nie dał sobie rady. I taka prawda. Stworzył Mongołów. Wiele zrobił. Nie było większego wodza na świecie jako Dżingis Khan. Ale też słyszałem o tym, że Dżingis Khan był z pochodzenia Lechitan. Czy to prawda? Nie wiem. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Nie wiem. Różnie o tym się mówi, ale ponoć nie wiadomo, gdzie on jest, gdzie jest pochowany, gdzie jest to. Ale genetyka jego, ponieważ był jak nasz polski we Francji hydraulik. Wiecie. Dobrze by było, jakbyśmy się dowiedzieli, że to faktycznie on był jakimś lachem. Czesi by się bardzo zmartwili. No ale słuchajcie, bez żartów kończymy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jakby nie było humoru, to byśmy po prostu tutaj struchleli w tej astrologii. Astrologia jest świetną zabawą, naprawdę świetną zabawą. Można się świetnie pobawić. A myślę poważnie myślę nad tymi wiadomościami astrologicznymi już kiedy, bo miały być już te kiedyś, to jest naprawdę robota ogromna,
ale musi być tu jakiś historyk, żeby poprowadzić to na tej zasadzie, że proszę Państwa, Mars tutaj już dochodzi i za 3 dni wybuchnie taka i taka bomba. Co Pan powiedział, Panie magistrze, czy Panie doktorze, czy o tym i o tym. Tutaj w latach takich i takich i tutaj właśnie, ale już przedstawić to tak jak było. Saturn w tym roku właśnie, mamy rok 17 kwiecień 1937. Co się wtedy działo? Dawaj. Można takie coś zrobić, tylko wiecie, to trzeba mieć sporo komputerów, żeby to wszystko szybko zagrać, żeby ci asystenci szybko porobili to wszystko, ci ludzie kumaci. Można się takie rzeczy bawić i mam nadzieję, że dojdzie do tego i że zrobimy to w ten sposób, wiecie, na 2 tygodnie przed obradami w Sejmie. Dobra? Albo zostawimy tak, że tylko wtajemniczeni, którzy tam mają te wtajemniczone, bo takie są możliwości, tutaj na YouTubie, dostaną to i sobie będą czekać ten tydzień, albo 2 tygodnie, albo pół roku do tego startu, tego pomysłu i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i najgorzej, jak to teściowa dorwie takiego, przypuśćmy, posła, go złapie za czuprynę i powiedz, popatrz, ja tutaj takiego astrologa mam, proszę naciśnij, oglądaj to. Oglądaj, patrz na ten obraz, a mówię ci, patrz. I zobacz, on wtedy powiedział to, a ty głosowałeś tak, ty drania. A na przykład temu astrologowi, który źle im doradzi i on tak naciśnie, zobacz, znasz go? No przypuśćmy, że nie zna. To ty jesteś astrolog, to ty jesteś 4 litery astrolog. No, i już się z takimi rzeczami spotykałem. Autentycznie się spotykałem, tylko w innych dziedzinach zupełnie. Mnie to po prostu bawi w tej chwili, bo słuchajcie, nie wolno kłamać w astrologii, bo astrologia się strasznie mści. Przestrzeń się strasznie mści. Ja jestem tyle lat już tutaj i możecie sobie sprawdzić, kiedy są pierwsze filmy. I oczywiście ja bardzo pomału sobie idę, nie pozwalam sobie, teraz sobie pozwalam na to, bo jestem przed offsetką, przed tymi wyczynami, o które walczyłem, tylko one nie wyszły. Zresztą zobaczycie, z kim ja walczyłem. Z kim chciałem to robić. I ci ludzie są i ich znacie, na 100% ich znacie. To nie są ludzie, którzy są gdzieś tam. I oni się wcale nie wstydzą mnie, ani ja ich. Tylko po prostu nie był ten czas. A Saturn jest niemiłosierny. I Saturn naprawdę nam nie wybaczy, jeżeli popełnimy ten błąd. Bo to jest Saturn na Saturnie. W 1937 roku ja nie żyłem. Wtedy moi dziadkowie żyli. Moja mama, ale była młodą dziewczynką. Mój ojciec, który nie wiem, co wtedy robił, może maturę, może coś więcej, nie wiem, może nie, na studiach był. Przepraszam, w 1937 to on był na studiach. Nie skończył tych studiów, bo był na budownictwie. Po wojnie poszedł na medycynę. Ale był na budownictwie. I szkoda, że tego budownictwa nie skończył. Na pewno by był lepszym inżynierem niż, nie mówię, że był złym lekarzem. Nie, to nieprawda. Był świetnym lekarzem. I mimo to, że byliśmy skonfliktowani, no, przez wiele rzeczy. Zresztą ja byłem trudnym dzieckiem. To nie jest tak, że ja byłem bardzo łatwym dzieckiem. Nie, byłem trudnym dzieckiem, bo jeździłem do tego instytutu, to wszystko trzeba było sfinansować przede wszystkim. To wszystko kosztowało i to dawało taką, jak ja bym miał tyle pieniędzy, to bym był tam kimś. A mnie nie zależało na tym, ja tego nie rozumiałem, czy to coś mi dało. No widźcie mnie, rozmawiam. I jestem. Kiedyś może się tak uda, że
tych moich kolegów, chociaż nie chciałbym, bo jakbyście się zorientowali, znaczy to jest żaden problem, kto to jest, ale no nie. Dlatego, że to są dziwne postacie. A w dodatku nie mieliśmy czasu się przyjaźnić. To nie była taka sprawa, że myśmy się przyjaźnili. Myśmy się tylko znali z ławek, a przy ławkach ich nie było, bo były materiały na ławkach, które musieliśmy zrobić. To była ciężka intelektualna praca. Kiedyś jak już będziemy prowadzić zajęcia takie typowe tutaj z tymi dzieciakami, nie wszystko będziecie widzieć, bo one będą utajnione, ale rodzice, czy może te dzieciaki, może taka sytuacja, że zobaczycie, czasami fragmenty pokażę, czasami mówię o tym, jak ćwiczyć z tymi dziećmi, żeby podwyższać ten intelekt, tą ich świadomość. To jest wielką sprawą. Nie ma nic piękniejszego jak z dzieciaka, który pamięta 5 słów, zrobić z dzieciaka, który pamięta 50 słów. Jak już pamięta 50 słów, to już jest geniuszem. A jeżeli zapamięta całą godzinę, to jest arcygeniuszem. A znam takie dzieci. Znam takiego człowieka, który jest muzykiem, który cały dziennik mógł obejrzeć, a potem go sparodiować. Co się bardzo nie podobało nauczycielom w szkole muzycznej, potem na studiach też. Musiał wyjechać do Szwecji. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy nie żyje, ale cały dziennik z Małzorzyńskim, pamiętam dokładnie, jak potrafił wyrecytować. Można było go nagrać na magnetofonie i one razem z magnetofonem. Cały dziennik pamiętam. Jest klawiszowcem, jest jednym z najlepszych jazzmenów. Dokładnie w Szwecji. Kto może znać, to napiszcie. Jest starszy ode mnie, dużo starszy, ale jest geniuszem. I są tacy. I trzeba ich szanować, a nie niszczyć. Tak zniszczyli nauczyciele. Tutaj w Polsce. W szkole muzycznej, potem na konserwatorium, na wyższej szkole. Ale nie lubi się talentu. Taka jest prawda. Słuchajcie, uciekam. Ja tutaj daję mój kochany zegar. O, macie. No i z Bogiem, trzymajcie się, dobranoc.